Cześć! W tym filmie odwiedzamy mało popularną część Tajlandii, gdzie zachwycą nas przepiękne plaże wyspy Koh Kud, oczaruje zachód słońca małej Koh Mak, by ostatecznie wejść do opuszczonego resortu schowanego w zieleni jeszcze mniejszej wyspy Koh Ham. A przy okazji napijemy się changa. Zapraszam! Tak jak i w zeszłym roku o tej porze, tak również i w tym postanowiłem wraz z moją drugą połówką odwiedzić Azję. Tym razem również będzie to Tajlandia, ale zupełnie inne miejsca, po drodze zahaczając też o Kambodżę. Cały plan naszego 3-tygodniowego wyjazdu przedstawię Wam już za chwilę. Jest 2 lutego, godzina 12. Startujemy właśnie z lotniska Kraków-Balice i opuszczamy naszą szaroburą pochmurną ojczyznę, która o tej porze roku ani trochę nie zachęcałaby w niej pozostać. Przynajmniej nie w Krakowie, gdzie nie dość, że zimno, to nawet śniegu nie ma. I na co komu taka zima? Naszym lotniskiem docelowym jest Bangkok, ale wcześniej czeka nas przesiadka w Szardży. To miasto sąsiadujące z Dubajem, stąd już polecimy prosto do Tajlandii. Przewidziany czas, jaki mieliśmy na przesiadkę pomiędzy lotami, to zaledwie 1 godzina, ale lot do Bangkoku opóźnił się i finalnie potrwało to godzinę dłużej. Był to lot łączony liniami Air Arabia i kosztował w obydwie strony 3060 zł od osoby z dodatkowym bagażem rejestrowanym na lot powrotny oraz posiłkami na pokładzie. Więc cena, myślę, że całkiem dobra. I wylądowaliśmy w Bangkoku, a oto co tym razem planujemy zobaczyć. Za chwilę z lotniska w Bangkoku ruszymy busem na wschód. Naszym celem są jedne z najpiękniejszych wysp Tajlandii, tuż przy granicy z Kambodżą, na których spędzimy pierwsze 8 nocy. Następnie autobusem pojedziemy do Kambodży, do której nie mieliśmy żadnych wielkich oczekiwań oprócz kompleksu Angkor Wat, ale jakże się myliliśmy. Następnie odbędziemy lot na północ Tajlandii, gdzie też spędzimy trochę czasu, by ponownie wrócić do Bangkoku, korzystając z nocnego pociągu sypialnego. Całość zajmie nam 3 tygodnie. Czasami będzie dość intensywnie, bardziej podróżniczo, zwłaszcza na północy Tajlandii czy też w Kambodży, ale zaczniemy od relaksu. W tym celu udajemy się na pierwszy poziom lotniska i dokładnie w tym miejscu kupujemy bilet na busa, który zawiezie nas na piękną wyspę Koh Chang, skąd popłyniemy dalej. Transfer z Bangkoku na Koh Chang kosztował nas 78 zł, licząc po kursie z tamtego dnia. Ceny oraz istotne wskazówki będę starał się przekazywać na bieżąco, tak by również osoby planujące podróż do tych miejsc otrzymały przydatne informacje. Tymczasem wjechaliśmy na prom płynący na wspomnianą wyspę, którą widać już na horyzoncie. Mamy za sobą 300 km i dobre 6 godzin jazdy z 2 postojami po drodze. Rejs tym promem i widok zbliżającej się wyspy wprawił nas w taki przyjemny, wakacyjny nastrój. Ten zapach, morska bryza i cudowne, popołudniowe, ciepłe powietrze. Byliśmy tak bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy, znowu w Tajlandii. No i jesteśmy na wyspie Koh Chang. Rejs promem również zawierał się w cenie biletu. Gdzieś w połowie drogi musieliśmy przesiąść się na pick-upa. Nasz nocleg znajdował się na samym końcu tej wyspy, która nie jest naszym celem. Jutro rano popłyniemy dalej na przepiękną wyspę Koh Kud. To tam spędzimy kilka najbliższych dni. Tutaj wysiedliśmy, bo dalej samochód już nie wiedzie. Ostatnie kilkaset metrów pokonujemy pieszo. Wszystkie te zabudowania, jak i sam chodnik, stoją na palach. Pod spodem jest morze. Znajdujemy się w porcie na południu wyspy, a jutro rano z tego właśnie portu wypływa nasza łódź. Najchętniej popłynęlibyśmy tam od razu, ale niestety rejsów dziś już nie ma, dlatego też pierwszą noc spędzimy tutaj. A oto jak wygląda nasz nocleg. Zabukowaliśmy go wcześniej, ogólnie rewelacja, bardzo nam się podobał do czasu.
Ściany pomiędzy pokojami były tak cienkie, jakby wykonano je z papieru. Było słychać wyraźnie każde słowo normalnie rozmawiającej obok pary Niemców. Każdorazowe odkręcenie wody, odgłos elektrycznej szczoteczki do zębów czy dźwięk zamka błyskawicznego podczas otwierania plecaka. Dosłownie każdy szelest. A szkoda, bo to jedyny, a zarazem bardzo duży minus tego noclegu. No nic, poszliśmy na pierwszego Pad Thaia w tym roku i do spania. Chociaż zasnąć było ciężko przez te wszystkie dźwięki za ściany. Wstaliśmy i idziemy na speedboata, który czeka już w porcie. Po prostu idealnie, bo spaliśmy dosłownie minutę od przystani. Bilety na rejs kupiliśmy wczoraj w lokalnym biurze tuż obok. Dla was minęło raptem kilka minut filmu, a dla nas to jedna noc w samolocie, dobre kilka godzin w busie, na promie, ponownie w busie, kolejna noc w papierowym domku i ponad 1,5 godziny łodzią, żeby dostać się do tej wyspy. Ale to jej zaleta. Wyspa Koh Kud znajduje się na uboczu Tajlandii, z dala od tego najbardziej turystycznego obszaru i dzięki temu tłumów tu nie ma, a przyroda, zwłaszcza plaże, są tu obłędne. Zresztą sami zobaczycie. Schodzimy na ląd, wyspa Koh Kud wita nas, ale to jeszcze nie koniec. Wsiadamy do kolejnego pick-upa, którego mamy już w cenie odbytego rejsu i dalej w drogę, bo nikt nie obiecywał, że droga do raju będzie łatwa. Ale podobno warto, zwłaszcza, że na końcu czeka na nas skuter z różowymi felgami, bo wszystkie inne były już zajęte. To wypożyczalnia, skąd bierzemy Hondę Click na najbliższe kilka dni. I co? Oczywiście to nadal nie koniec, jedziemy dalej, bo ta droga jest jak niekończąca się opowieść, ale meta jest już na horyzoncie, to ostatnie kilka kilometrów. Mamy ze sobą dwa duże plecaki, jeden z nich leży właśnie pomiędzy moimi nogami, a drugi ma moja dziewczyna na plecach i w ten oto sposób nawet taką małą 125 bez problemu docieramy do naszego noclegu. Nazywa się on Coco Camping, a najbliższe 5 nocy spędzimy w tym oto małym domku. Całkowity koszt wraz ze śniadaniami dla naszej dwójki zamknął się w kwocie 800 zł. Miejsce to ma 2 drobne minusy, ale akceptowalne. Domki nie mają klimatyzacji, jednak nie była nam potrzebna. Spało się tu bardzo przyjemnie, nawet z pozamykanymi oknami. Nie ma też ciepłej wody, ale ta tutejsza zimna nie była aż tak zimna, by pod prysznicem doświadczyć wrażeń jak podczas morsowania. Było ok. Zostawiliśmy plecaki, a kierunek mógł być już tylko jeden – plaża. Chyba zasłużyliśmy po tych lotniczo-morsko-lądowych przeprawach. Ale po drodze jeszcze coś do jedzenia. Tajska kuchnia nie zawodzi, jest pyszna. A skoro brzuchy pełne, to czas je wyeksponować szerszej publiczności. Plaża, na którą zajeżdżamy, znajduje się tuż przy samej ulicy i w naszej ocenie jest jedną z gorszych tutaj, choć ciężko mówić tu o brzydkich plażach. Po prostu te najlepsze zostawimy sobie na później. Nie ma co przesadzać na początek. No, jak na najbardziej dostępną i popularną plażę na wyspie, to chyba jest ok. Ludzi mało, założę się, że na plaży w Mielnie to nawet w styczniu byłoby więcej. Ta wyspa jest z dala od turystycznego zagłębia Tajlandii. Przyjezdni, zazwyczaj tacy, którzy odwiedzają ten kraj po raz pierwszy, najchętniej wybierają Phuket, Krabi czy też Surat Thani. My już tam byliśmy, zapraszam do tego filmu, kto jeszcze nie miał okazji. Albo do tego, jeśli szukacie podstawowych informacji na temat organizacji wyjazdu do Tajlandii, począwszy od szukania biletów lotniczych, kończąc na przepisach związanych z lataniem dronem. My w tym roku szukaliśmy czegoś innego, wyjątkowego i mało turystycznego i stąd taki wybór. Po plaży pojechaliśmy jeszcze na kolację i do spania, bo w końcu czas było wyspać się jak należy, zwłaszcza, że tutaj warunki ku temu były idealne. Bo czy mogłyby być inne w takim miejscu? Poranki tutaj to coś wspaniałego. Wita cię cudowny tropikalny zapach i przyjemne, ciepłe powietrze.
Wkoło słyszysz tylko dźwięki natury. Zakochaliśmy się w tym miejscu. Położone jest trochę na uboczu, ale dysponując skuterem to żaden problem. O, tutaj jest nasz domek, a na mapie wygląda to tak. Cudowny sen to nie wszystko, co tutaj otrzymamy. Gdy ja, dyplomowany śpioch, ledwo wygramoliłem się z łóżka, moja druga połówka była już na porannych zajęciach z jogi. Śniadanie tutaj to jedno z najlepszych, jakie mieliśmy na tym wyjeździe. Częściowo w formie szwedzkiego stołu, dodatkowo można było wybrać jedno z kilku dań na ciepło, które przygotowywała obsługa. Można tu również potrenować tajski boks, jest też staw i kajaki do dyspozycji gości. Obiekt umożliwia również najem skutera, o czym nie wiedzieliśmy i dlatego wypożyczyliśmy nasz gdzie indziej. Ceny były dokładnie takie same, 250 batów za dzień przy wynajmie 6-dniowym. I na tej wyspie takie ogólnie są ceny za w miarę nową 125. Za 200 batów można było wypożyczyć starszą i mniejszą Yamaha Fino 115, ale taka 125 jak nasza jest idealna. Potrafi dostarczyć dużo frajdy. Wiadomo, że nijak ma się do mojego motocykla, ale tutaj w Tajlandii jest to 100 razy lepsza opcja niż jakikolwiek samochód, a zwłaszcza na takiej niedużej wyspie jak ta. Naprawdę nie potrzeba tu więcej mocy, nie ma tu warunków do szybkiej jazdy. Przez wyspę przebiega jedna główna droga, to ta, po której właśnie jedziemy, i kilkanaście bocznych odnóg. To jest w sumie cała infrastruktura drogowa tutaj. Docieramy do kolejnej plaży. Po drodze zrobiliśmy małe zakupy. Tak wyglądają tu lokalne sklepy. Na tej wyspie nie uświadczymy popularnej w Azji sieciówki 7-Eleven, a przynajmniej gdy my byliśmy, nadal nie było. I to jest wspaniałe, gdy na początku lutego możesz wejść do takiej wody, która ma idealną temperaturę. Tu nie trzeba stopniowo się przyzwyczajać. Po prostu wchodzisz i już nie chcesz wyjść. No i tak oto w ten sposób minęło nam kilka leniwych godzin. Choć to jeszcze nie jest jedna z tych plaż, które w naszym rankingu uplasowały się najwyżej. Tych jeszcze szukaliśmy, ale póki co postanowiliśmy wybrać się na sam koniec tej drogi biegnącej przez całą wyspę, do wioski rybackiej o nazwie Aoyai. Oto wspomniana wioska. Spora jej część stoi na palach, a przestrzeń pod domami wypełnia woda. Warto tu przyjechać i zobaczyć, jak żyje lokalna ludność zajmująca się rybołówstwem. Przy okazji można zaczerpnąć kilku kreatywnych pomysłów, jak na przykład ten z wykorzystaniem starych opon do stworzenia nietuzinkowego kompletu wypoczynkowego. Wyspa Koh Kut to miejsce, które słynie z jednych z najładniejszych plaż w Tajlandii i spokoju, po to się tu przyjeżdża, ale na wyspie znajduje się również kilka ciekawych miejsc, na wypadek, gdyby leżenie na piasku lub w wodzie już się znudziło. To bez wątpienia jedno z nich. Czuć tu taki lokalny klimat, nikt absolutnie się nie śpieszy, życie płynie bez zegarka w ręku, a ludzie, jak to w Tajlandii, są bardzo przyjaźni i uśmiechnięci. Znajduje się tu kilka restauracji ze świeżymi owocami morza. Warto z którejś przy okazji skorzystać. My wybieramy tą. Wjechała ryba w tempurze i przepyszne ananasowe kary z krewetkami. Wszystko kosztowało 750 batów, także jak na Tajlandię nie mało, ale było warto. Tak w ogóle to na tej wyspie nie jest tanio, porównując z północną Tajlandią czy Bangkokiem, gdzie można zjeść dosłownie za kilka złotych. Ale to raczej normalne na tego typu wyspach i nie tyczy się to tylko jedzenia.
Oczywiście porównując z Europą i tak jest tu znacznie taniej. Jest to wyspa turystyczna, ale jednocześnie turystów nie jest tu dużo i więcej raczej być nie może, bo ogranicza to ilość miejsc noclegowych. Gdy byliśmy, prawie wszystkie były już zajęte, zostało tylko kilka bardziej luksusowych ofert z absurdalnymi wręcz cenami. Dlatego warto noclegi rezerwować nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. My tak zrobiliśmy, a noclegów szukaliśmy głównie na Booking. Warto też sprawdzić Agodę, która jest tutaj tak samo popularna, ale więcej o tym również opowiadam w tym filmie. Dzień powoli dobiegał końca, więc przemieściliśmy się na zachodnią część wyspy. Myślę, że powód jest oczywisty. Wracając, zatrzymaliśmy się przy bezobsługowym dystrybutorze dolać trochę paliwa. Prosta sprawa. Wsuwasz banknot i tankujesz. Lepiej nie wkładać zbyt dużych nominałów, bo maszyna nie wydaje reszty. Litr benzyny wyniósł 5 zł i 40 groszy. Na takich dużych, tradycyjnych stacjach paliw w Tajlandii jest znacznie taniej, ale na tej wyspie takich nie ma. Ach, te poranki mogłyby trwać w nieskończoność. Podobnie jak śniadania, ale jedźmy już. Zanim wylądujemy na jednej z najładniejszych plaż na tej wyspie, jedziemy zobaczyć stare drzewo, które ma ponad 500 lat. Ale nie chodzi tylko o drzewo. Droga do niego to czysta przyjemność. Otaczająca przyroda jest niesamowita, a na samym końcu czeka na nas wodospad. Nawierzchnia betonowa w pewnym momencie się kończy i dalej jedziemy szutrową drogą przez dżunglę. Gdyby ktoś chciał się tu wybrać, to nie należy sugerować się jej brakiem na mapie Google. Po prostu trzeba jechać dalej w kierunku Pineski z oznaczonym drzewem. Przy drodze stoi tablica informująca o ścieżce prowadzącej do tego azjatyckiego pomnika przyrody. Spacer nią to kilkadziesiąt sekund i już. Oto drzewo, które według zamieszczonych informacji ma ponad 5 wieków. Kilka naszych pokoleń przeminęło, a ono wciąż stoi i pnie się ku niebu. Nasz kolejny cel to wodospad. Dojazd jest prosty, wystarczy kontynuować jazdę tą drogą i po kilku minutach będziemy na miejscu. Dalej idziemy pieszo, ale to dosłownie chwila. Niestety tutaj ujawnia się jeden z nielicznych minusów pory suchej. Piękny, obfity w wodę wodospad możemy zobaczyć jedynie na zdjęciach w internecie, bo o tej porze roku to już większy wodospad leci z prysznica w naszym domku. No nic, nie spodziewaliśmy się fajerwerków, ale warto było dla samej przejażdżki i spaceru po tych skałach. Polecamy zwłaszcza tym, którzy zdecydują się na przyjazd tu w porze deszczowej. Choć ta szutrowa droga może być wtedy błotnista i śliska. Wracamy i kierujemy się tam, gdzie piasek, palmy i szum falującej wody. To jedna z dwóch naszym zdaniem najładniejszych plaż na Koh Kut. Tą drugą odwiedzimy jutro, a dziś do zachodu słońca już się stąd nie ruszamy. Kolor wody na żywo jest tutaj przepiękny, nic dziwnego, że za linią palm znajdują się liczne resorty, które jakoś bardzo nie przeszkadzają. Ludzi o dziwo też nie ma tu za wiele, tak samo jak na innych plażach tej wyspy. Jesteśmy drugi raz w Tajlandii i drugi raz zaczynamy na początku lutego.
Dla nas jest to idealny czas. Trwa tutaj pora ciepła, sucha, a więc piękna, bezdeszczowa pogoda to wręcz pewnik w tym okresie, a jednocześnie nie jest za gorąco, jak to bywa w porze gorącej, która zacznie się w marcu. Teraz jest w okolicach 28 stopni i jest to dla nas idealnie, zwłaszcza, że woda jest tak zajebiście przyjemna. Chcesz w niej siedzieć cały czas. Gdybym miał termostat, którym mogę regulować temperaturę tutejszego powietrza i osobno wody, to absolutnie nic bym nie zmieniał. Natura zaprogramowała to perfekcyjnie. Perfekcyjnie jest też ulokowany pobliski beach bar, idealny by przy sałatce z tuńczyka i zimnym Changu podziwiać kolejny z przepięknych zachodów słońca nad Zatoką Tajlandzką. Dzień piąty zaczynamy od wizyty w lokalnym sklepie. To jeden z tych większych tutaj. Jest tu wszystko, co niezbędne, od jajek po karmę dla psów. Bierzemy kilka rzeczy, m.in. oryginalnego tajskiego Red Bulla i jedziemy. No i pewnie domyślacie się gdzie. Zgadza się, na plażę. To jest ta druga najlepsza według nas plaża tej wyspy. Taka trochę ukryta. Żeby dostać się do niej, trzeba zostawić skuter pod resortem, którego nazwę widzicie na ekranie i dalej udać się pieszo tą ścieżką. Plaża jest długa, a wzdłuż niej zlokalizowany jest tylko ten jeden nieduży resort, który mijamy i idziemy dalej. Tę plażę poleciła nam Ewelina, którą poznaliśmy przy śniadaniu w naszym obiekcie. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiamy. Piękno tej plaży tkwi w naturalności. Jest dzika, bez żadnych barów, leżaków i jak widać prawie bezludna. Jest tu dosłownie kilka osób, no po prostu perełka. Cały ten nasz tegoroczny wyjazd to pewna sztuka kompromisu. No tak to wygląda, gdy wyjeżdżasz ze swoją kobietą, a wasze wizje spędzania czasu na miejscu są różne. Oczywiście możemy robić tylko to, co ona chce, a potem komunikować otoczeniu, że to była nasza wspólna decyzja. Ale gdy obydwie strony nie ustępują, to z pomocą przychodzi kompromis, gdzie ostatecznie tak naprawdę nikt nie wychodzi z tego zadowolony. Ale czy na pewno? Otóż ja mam tak, że ciągle poszukuję jakichś wrażeń. Nie jestem w stanie tak usiedzieć na tyłku. Cały czas mam ochotę się przemieszczać, spędzając w jednym miejscu najlepiej nie więcej niż 2 noce. Chcę być dosłownie wszędzie. Nie szukam relaksu, nie potrzebuję go. Dopiero po powrocie do domu odpoczywam po podróży. Za to moja druga połówka odwrotnie. Wyjeżdża, żeby odpocząć tu na miejscu. Owszem, też lubię aktywność, ale jednak priorytetem jest odpoczynek. Po kilka godzin dziennie na plaży z książką i takie tam, no sami wiecie. A mnie po prostu skręca. Nie jestem fanem plażowania i nie umiem tyle wysiedzieć w jednym miejscu. Ale tutaj po kilku dniach udało mi się wpaść w ten powolny rytm, a to zdaje się zasługa tego miejsca, bo kto by nie potrafił czerpać radości w przebywaniu na takich plażach. Zwłaszcza, że nasz kompromis tego wyjazdu zakłada, że pierwsze 8 nocy spędzimy na odpoczywaniu, a później zacznie się tak jak uwielbiam, czyli plażowania nie będzie, a tempo przemieszczania zostanie znacznie podkręcone. Wracając, zahaczamy o przydrożną kuchnię. W takich miejscach dużego wyboru dań nie ma, ale to co jest otrzymamy świeże, pyszne i za niewielką kwotę. Dalej czas mijał nam na podziwianiu kolejnych przepięknych zachodów, godzinnych masażach. Swoją drogą bardzo polecamy to miejsce, może nie jest to najtańszy masaż w Tajlandii, ale rewelacyjny. Gdzieś pomiędzy było kolejne plażowanie, snurkowanie, spożywanie, kolejnych zachodów słońca podziwianie, aż przyszedł ten dzień, gdy musieliśmy opuścić wyspę Koh Kut, udając się na pobliską, dużo mniejszą Koh Mak. W miejscu, gdzie wypożyczyliśmy nasz skuter, kupiliśmy też transfer na wspomnianą wyspę. Tak więc przybywamy o umówionej godzinie odbioru, skuter zwracamy i wsiadamy do auta.
Oddano nam pozostawione 1000 batów kaucji, a całkowity koszt wynajmu skutera na 5 dni kosztował nas 150 zł. Transfer na Komag realizowany jest przez firmę Bonsiri. To znana w Tajlandii firma świadcząca takie usługi. Korzystaliśmy z niej również w zeszłym roku i polecamy. Od momentu odbioru aż do punktu końcowego o nic nie musicie się martwić. Wszystkie przesiadki są bardzo dobrze zorganizowane. Taki transport można też wyszukać i zakupić w internecie poprzez popularną tu wyszukiwarkę połączeń 12go.com. Resort, w którym się zatrzymaliśmy, to bez wątpienia najbardziej emerycki, w jakim byliśmy w Tajlandii. Średnia wieku wczasowiczów jest tu dość wysoka. Chyba pośpieszyliśmy się z przyjazdem o dobre 20 lat, ale i tak jest fajnie. Komag to mała wyspa i oprócz plażowania tak naprawdę nie ma tu za wiele do roboty. To, co sprawiło, że zdecydowaliśmy się tu spędzić 2 noce, to sąsiedztwo jeszcze mniejszej wyspy Koh Ham. O tej właśnie, na którą popłyniemy jutro. To ona jest prawdziwym powodem. Na wyspie tej znajduje się cudowna plaża z białym piaskiem i zachwycającym kolorem wody, a także gratka dla fanów urbexu, opuszczony resort. Ale to jutro. Dziś chillujemy tutaj, mając cały czas na oku wspomnianą wyspę. Hello. Czas zrobić szybki home tour naszego domku. Za 2 noce dla 2 osób wraz ze śniadaniami zapłaciliśmy 440 zł. A gdy w progu witają Cię łabędzie z ręczników, to już wiesz, że to dobrze wydane pieniądze. Oczywiście tutaj już ciepłą wodę mieliśmy, klimatyzację również, ale to co najlepsze to ten wspaniały widok z tarasu. A w lodówce coś dla fanów marki z Milwaukee. No, tak to można spędzać popołudnie. Zachody słońca nad tajskimi wyspami to jest jakaś magia. Dla nas, bo dla nich to dzień jak co dzień. Świat nie jest sprawiedliwy. No, tutaj też warunki sprzyjające do wygłaszania zachwytów tuż po otwarciu oczu. Tak, to mógłbym się budzić codziennie albo co godzinę. Po co czekać? Moja druga połówka poszła pobiegać wzdłuż plaży, a ja idę sprawdzić, co dziś na śniadanie. Najedzeni płyniemy na małą, pobliską wyspę Koh Ham. To ta, o której wczoraj wspominałem. Nie ma na niej dróg, skuterów, nawet nie ma możliwości wykupić noclegu, a przynajmniej nie jest to takie proste. Dlatego też nocowaliśmy po tej stronie wyspy Komag, żeby możliwie jak najbardziej ułatwić sobie transfer tutaj. Koszt transportu łodzią w obydwie strony wraz z opłatą za możliwość przebywania na tej wyspie, bo jak udało nam się ustalić, wyspa jest prywatna, kosztowało łącznie 350 batów od osoby. Transport ten ogarnęliśmy i wykupiliśmy w recepcji naszego resortu. Przypłynęliśmy tu po godzinie 9, a gdy już zechcemy wrócić, wystarczy, że napiszemy wiadomość na WhatsApp pod numer, który otrzymaliśmy, a pan po nas przypłynie. Maksymalnie mamy czas do 16. Na wyspie oczywiście bez problemu działa tajski internet z karty, którą kupiliśmy po przylocie na lotnisku.
Oprócz jednej z najpiękniejszych plaż w Tajlandii, wyspa ta oferuje coś jeszcze, taką bonusową atrakcję, skierowaną raczej do miłośników urbexu, którym w małym stopniu jestem. Więc na to cieszyłem się najbardziej. To nieukończony, luksusowy resort, na eksplorację którego udałem się od razu. Co tam jakieś plaże, ale spokojnie, plaże też pokażę. Budowę tego resortu rozpoczęto jakoś w okolicach 2009 roku. Wcześniej była to taka dość dzika wyspa. Przy plaży stało kilka bungalowów oferujących nocleg. Gratka dla osób, które chcą uciec od cywilizacji i mieć absolutny spokój. Ale jakieś 15 lat temu to się zmieniło. Od tego czasu nad plażą dominuje nieukończony resort. Jest to niemały obiekt, którego zabudowa rozciąga się na całej szerokości wyspy. Dobrze widać to na ujęciu z drona. W większości są to jednopiętrowe apartamenty. Każdy miał być wyposażony w prywatny basen i przestronną łazienkę. Większość tych łazienek została już częściowo wykończona. Jest tu również kilka znacznie większych dwupoziomowych apartamentów, taki właśnie zwiedzam. No, widok przez ogromne okno, luksusowy. Obiekt miał nosić nazwę Ananya Hideaway, ale pracę nad nim przerwano jakieś 10 lat temu. Dlaczego? Tego dokładnie nie wiem. Trafiłem na informację, że w 2014 właściciel mierzył się z oskarżeniami o zbyt dużą ingerencję w tutejszą przyrodę, zarówno część lądową, jak i wodną, ale prawdziwym powodem miał być konflikt właściciela z architektem odpowiedzialnym za cały projekt i toczący się spór sądowy. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale cały ten resort wraz z wyspą jest od kilku lat wystawiony na sprzedaż. Ostatnia oferta z 2024 roku opiewała na kwotę 1,8 miliarda tajskich batów, czyli jakieś 216 milionów złotych. Może ktoś z Was jest zainteresowany? Jak coś, to mówcie, że z polecenia od Pawła z kanału Krętymi Drogami. Jednak mam nadzieję, że nie, bo dzięki temu można tę wyspę nadal odwiedzać, bez konieczności wykupienia tu, jak przypuszczam, bardzo drogiego noclegu, gdyby obiekt został ukończony. Ta woda tutaj i ten biały piasek to jakiś kosmos, a uwierzcie mi, że na żywo to dopiero robiło wrażenie. O czystość tej plaży dba obsługa wyspy, która tu stacjonuje. Znajduje się tu również sklepik z napojami i tutaj taki miły akcent. Otóż w ramach opłaty za wstęp każdy mógł wybrać sobie dowolny napój bezalkoholowy. Na drugim końcu wyspy znajdują się kolejne niedokończone zabudowania. Możliwe, że miała to być kuchnia lub jakieś zaplecze dla personelu. I personel ten, który tu jest, chyba w nich nocuje, bo jak wytłumaczyć taki widok? Nieopodal stoją też nowoczesne namioty, ale nie udało mi się znaleźć w internecie żadnych ofert noclegowych, także nie wiem co to i dla kogo. Niemniej wyspa jest wyjątkowa, a na tej głównej plaży siedziało nam się tak dobrze, z licznymi przerwami na kąpiel w tej lazurowo-szmaragdowej wodzie, że najchętniej spędzilibyśmy tu również noc nawet pod gołym niebem, zwłaszcza, że po południu plaża opustoszała całkowicie, wszyscy zawinęli się w porze obiadowej. My prowiant mieliśmy ze sobą, więc siedzieliśmy najdłużej jak można, czyli do okolic godziny 16. Jutro z samego rana ruszamy do Kambodży. Podczas tej podróży, która potrwa jeszcze prawie 2 tygodnie, plaż już nie zobaczymy, a za takimi widokami to nawet ja, antyfan plażowania, będę tęsknił.
Szybkie śniadanie i żegnamy się z przemiłym personelem obiektu. Bye, bye. Wsiadając na pick-upa przypominamy sobie, że tuż za naszym resortem znajdowała się nietuzinkowa atrakcja tej wyspy, o której zapomnieliśmy. To Ogród Miłości. Dość osobliwe miejsce, że tak to określę. Znajduje się tu dużo prowokacyjnych rzeźb, których motywem głównym jest kobieca seksualność. Są dziełem mieszkającego tu do niedawna artysty z Birmy. Mieszkającego, ponieważ zmarł on w listopadzie 2023 roku. Żył bardzo skromnie i większość swojego czasu poświęcał tworzeniu tych dzieł. Do tej pory nie mogę sobie darować, że zapomnieliśmy o tym miejscu, zwłaszcza, że oznaczyłem je pineską na mapie jeszcze w Polsce. Jeśli będziecie na tej wyspie, to warto odwiedzić ten ogród. Co by nie mówić, miejsce wyjątkowe z wyjątkową historią człowieka w tle. Na YouTubie można znaleźć wywiady z tym panem, który stworzył łącznie ponad 70 takich rzeźb. Ale wracając do nas, transfer do miasta Siem Reap w Kambodży zakupiliśmy kilka dni wcześniej poprzez stronę 12go.com, a realizowany jest przez firmę Bonsiris, z której usług korzystaliśmy już wiele razy. Transfer ten obejmuje rejs łodzią typu speedboat z wyspy Komak do portu Lem Sok, a następnie przesiadka do wygodnego autokaru, który zawiezie nas na przejście graniczne z Kambodżą, które pokonamy pieszo, a po drugiej stronie ma czekać kolejny autokar, który zawiezie nas do miasta Siem Reap, skąd pasażerowie zostaną rozwiezieni tuk-tukami do wskazanych hoteli. Przed wejściem do autokaru każdy w cenie biletu otrzymał też posiłek oraz wodę. Bilety na całą tą łączną podróż wyszły nas po 192 zł od osoby i tak naprawdę o nic nie musimy się martwić. Obsługa po kolei wskazuje drogę, gdzie mamy się udać podczas przesiadek. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. A tak wygląda przejście graniczne, z którego zaraz skorzystamy, by po raz pierwszy w życiu znaleźć się w Kambodży, która stanie się dla nas największym zaskoczeniem tego wyjazdu. Ale o tym, czego tam doświadczyliśmy oraz w jaki sposób wyglądają formalności związane z przekroczeniem granicy lądowej podróżując z Tajlandii, dowiecie się już w kolejnym filmie, w którym m.in. meldujemy się w rewelacyjnym hotelu, nieproporcjonalnie tanim do tego, co oferuje. Wypożyczamy skuter, by ruszyć za miasto, sprawdzić, jak wyglądają prawdziwe khmerskie wsie i jak żyje tamtejsza ludność, wypływając z nimi na olbrzymie jezioro. A także próbujemy zwiedzić monumentalny kompleks Angkor Wat. Próbujemy, bo po 2 dniach intensywnej eksploracji zobaczymy jedynie jego niewielką część. Także będzie dużo chodzenia, jeżdżenia i kurzu. Przypominam też o innych naszych filmach z Tajlandii oraz tym z najważniejszymi informacjami, jeśli wybieracie się tu po raz pierwszy. Standardowo zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie, a jeśli film Wam się podobał, to zostawcie proszę komentarz i łapkę, no i upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, żeby nie przegapić nadchodzących materiałów. A tymczasem do następnego. Na razie.